Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul. Zrobiłem sobie w dzisiejszym odcinku zadanie dla Parvati, to drugie zadanie, ostatnie. O kurczę, to tu sprzętu jest, matko. To posprzedawać. Zwróć uwagę, że broń ma poziom. Im wyższy poziom, tym oczywiście broń jest lepsza, więc tutaj trzeba też brać to pod uwagę i wymieniać. Tu mamy broń na 6. poziomie, więc jest na pewno słaba. Tutaj na 11 też, więc nie najlepiej. Zdobywamy już bronię na 20 poziomie, więc myślę, że trzeba byłoby to powymieniać, tylko że... O, czekajcie, bo jakiś... Obrzyn MK2. O! Tak wygląda nasza postać. Nie najlepiej. Ten pancerz, który mamy, jest taki średniawy. 36. 18. No to... A nie, 26, przepraszam, źle mówię. 29. 26. Dobra, niektóre te hełmy są dosyć zabawne. Okej. Raczej tutaj chyba nie znajdziemy nic lepszego, niestety. Trzeba to posprzedawać. O kurde, 49? Odnowiony hełm energetyczny. Typ pancerza ciężki. Tylko pytanie, co daje nam pancerz? Wartość 33. Mater Deo. 27. Otwieranie zamków, premia do umiejętności. No właśnie, tutaj nie mamy żadnej premii, tylko mamy ten pancerz, no ale okej. 36, mamy 27. 16, 9. O! Certyfikowany kapelusz odkrywcy. No proszę, proszę. Mamy taką czapeczkę. Tutaj co otrzymujemy? Percepcję +1. Wow. Fajne. Dobra, dziennik. Tylko pytanie, które to było to zadanie? Jest. Nie kąsaj słońca. Kupę produkty do kąpieli. Parvati chce się odszykować na randkę z dżungli i potrzebuje określonych towarów od sprzedawcy na pionierze. Dobra. Będziemy to zadanie teraz robić. Dobra, wiecie co, najlepiej byłoby, gdybym ja chyba skorzystał z szybkiej podróży, chociaż tutaj mnie gra kieruje. Szybka podróż... Aha, dobra, bo to na statek. Gdzie niepotrzebnie wychodziliśmy stąd, bo można chyba z budynku też się przenieść szybką podróżą. No nic. O matko, brzuch mnie boli. Jakąś wirusówkę złapałem. Trzeci dzień mnie boli brzuch. Dreszcze mam. O i takie... Na pionier mam się udać, no dobra. Do kina pionierze. To będzie drugie, ostatnie zadanie dla Parvati. Później sobie zrobimy ewentualnie zadanie jakieś dla Eli. Dla Maxa żeśmy wszystkie zadania zrobili. Dla Sama jest tylko jedno zadanie związane właśnie z jego rekrutacją, więc też mamy to zrobione. Także... A później jeszcze weźmiemy tego jednego NPC-a. No i jeszcze musimy odszukać szóstą postać. Czekajcie, bo to jest... Best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kind of hard to make new friends when everyone's already decided they don't like it. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. No szkoda, że nie możemy tych rzeczy pozbierać, no ale dobra. Spoko. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late.
Moja mechanik chciałaby kupić coś do głębokiego oczyszczenia skóry. Chce zaimponować naczelniczce dżungli. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got them, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? No matko, różowawy niby jabłko z cynamonem. Różowy, nie różawy, przepraszam, gdy w grę wchodzi romans, trzeba zaufać klasyce. We didn't have anything rosish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Dobra, mamy to. Anytime, sweetheart. Zestaw kosmetyków, różowa klasyka. Dobra, co dalej z naszym zadaniem? Porozmawiaj z Parvati. Udało wam się z Parvati znaleźć odpowiednie mydło. Dobra, pogadajmy z nią. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Zdobądź ciastka kochanków. O mater deo. Ja mam wrócić na ten? Na stateczek? Kup zapiekankę w sosie pyłowym. Zdobądź ciastka kochanków. Gdzie to kurczę mam znaleźć? 120 metrów. Patrzcie, gra mi tutaj na mapie nie podpowiadała, że mam iść do środka. O kurczę, na Monarch. O mater deo. Dobra, przenieśmy się tutaj. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Dobra, lećmy. Oh shit. Poczekajcie, bo to... O mater deo. Wszyscy szczeli na ulicy. Hey, Cass. Knock, knock. Go away, White. Gdzie co, dobra, na razie tutaj nie będziemy z nikim rozmawiać, bo się za chwilę rozpocznie jakaś kolejna misja. A my mamy tutaj zadanie na głowie. Kurczę, musimy się przenieść na dzicz. O matko i córko. Kurczę, 800 metrów. Ja cię pierdziu. Dobra, czekajcie, bo tutaj mamy Nie Kąsaj Słońca i tutaj mamy to samo. Aha, bo tutaj mamy zapiekankę w sosie pyłowym, a tutaj mamy ciasto kochanków. Dobra. Dr. Ellie, you ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic.
We both fix things, heal them up. Hate to break it to you, but before I got to Groundbreaker, I fixed more noses than bones. Nowadays, I probably shoot more than I save. Oh, Czekajcie, bo tutaj możemy jeszcze trochę poszperać. A, to jakieś takie ciulowe rzeczy są. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Wybacz, nie chciałem cię przestraszyć. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation, and I was a fool for staying. Moja mechanik chciałabym spróbować zapiekanki w sosie pyłowym. Możesz nam coś takiego przygotować? That was a real popular meal 10-20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Ile to będzie? 3000 bitów? Zastraszenie. Masz mnie za idiotę, żadna zapiekanka nie jest tyle warta. Spróbuj ponownie i postaraj się o lepszą cenę. Zastraszenie. Sure, just let me know. Lucky you. Zastraszenie, kurczę, no ale nie będę tego. Nie będziemy tutaj czekać. Zapłacę, nie? Nie ma wyjścia. Zastraszenie. Aha. 50, no brakuje nam niestety. A, czekajcie. Weźmiemy sobie Maxa. Max ma zastraszenie. Max ma zastraszenie, więc musimy wrócić na stateczek. Tylko czekajcie, jak szybko podróż lądowisko w Kaskadii. Dobra, zróbmy cięcie, wrócę tu z Maxem, bo on ma chyba właśnie statystyki zwiększające nam zastraszenie. Udało się, mamy Maxa ze sobą. I rzeczywiście zastraszenie jest na 67 poziomie. Więc będziemy mogli... If you got the bits. What? No, Captain, I don't want you to do it this way. It's all right, miss. I'm a coward at heart. Made that clear from the outset. Look, Captain, this is the best I can do without putting myself out of business. Ile bitów? 2000. Cieszę się, że odzyskałeś rozsądek. Taka cena zdecydowanie bardziej mi odpowiada. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. Dobra, kup zapiekankę w sosie pyłowym. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. You're a gentle soul, miss. Be careful with this one, all right? He's kind of a brute. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. Dobra, czekajcie, bo my musimy teraz jeszcze tutaj chyba przejść. Nie Kąsaj Słońca, tylko problem jest tego typu, że ja tutaj nie mam za bardzo jak przejść, więc musimy się tu przenieść. No i musimy tam niestety z buta cisnąć. Nie będę robił cięcia, bo wiecie, po drodze możemy coś znaleźć ciekawego. Nie będę też z nikim rozmawiał na razie. Bo to pewnie... Dobra, robimy zadanie. Skupiamy się na jednej rzeczy.
Co, mamy jeszcze tu coś takiego. Myślę, że też to warto spróbować. Dobra, nice. Ej, patrzcie, oni nic przy sobie nie mają. Dobra, wiecie co? No właśnie, tutaj jest sporo części i amunicja, o. No tutaj prawdopodobnie odblokujemy sobie szybką podróż. Jak nie tutaj, to chociaż, nie, może tutaj albo tu się uda odblokować, więc spoko. Jest bardzo duża mapa i tutaj jest bardzo dużo zadań. Tu jakiś truteń. Patrzcie, nikt nie zauważył, ale ciała wyparowały? No. Czy one się przemieniają tutaj w te? Kurde, welaka bestia. Plazma rozpuszcza. Ale bestia, kurde. Czekajcie, bo jestem przeciążony. O, mater deo, widzicie? Nie zwróciłem uwagi znowu na to. Matko. Ajajaj. Co, dobra, mam pomysł. Będziemy po prostu rozmontowywać. Przedmioty. Dobra, lecimy. Kurczę, długie zadania. Znowu cały odcinek zajęty na jedno zadanie. Kurde, pieczone. Truteń. Modliszka, truteń. No tam coś jest, ale dobra. To dosyć duża lokacja.
Znaczy, bo maksa, cholera. Zaatakowałem. Parwati też nie żyje. Na tym wyższym poziomie trudności, jak towarzysz ginie, no to jest to permanentna śmierć, czyli niestety nie można już takiego towarzysza odsudzić, uleczyć, wskrzesić. No ale nie gramy na tym poziomie supernowa. Modliszka, jak powiem wam, cholernie wytrzymała. Sto 27. Kurde, ona ma życia. Dobra, wow! Ciężko, ciężko, ciężko. Że się kurczę, cały czas palę. Ale już jesteśmy prawie na miejscu. Ta maszyna gdzieś ma pewnie jakieś słabe punkty, ale... Wiecie co, czekajcie, bo ja tutaj idę, ale... W sumie może niepotrzebnie, bo... Aha, bo to jest... Tutaj z tej strony były zamknięte, kurczę, te drzwi. Ja cię pierdziu. O, mater deo. I tutaj nie wejdziemy w takim razie. Jaki shit. Cała droga na marne. No ładuj szybciej tą broń. A nie, czekajcie, tu jest przejście, dobra. Jest. Okej. Ups. Uwaga na miny. Jest tu przejście, jest, dobra. No, mamy odblokowaną szybko podróż. Super. A mnie brzuch boli.
Może gry sobie nie zapisałem, wiecie? Nie musimy wszystko powtórzyć. A masz. Znowu jestem przeciążony. Proszę się obrócisz. Dobra, mamy achievement. 402 obrażenia. O matko. Dobra sprawa, to nie będziemy je sprzedawać. 20 poziom, no właśnie. Tu mamy na 5. poziomie broń, więc od razu do rozmontowania. O kurde. Lekki karabin maszynowy. 960 obrażeń na minutę. Na sekundę. 12, tu mamy 19 i snajperkę mamy na 11, a tu jest plazma na 21, super. A ten karabin to jest... Aha, to jest to, dobra. Zobaczymy, jak ta broń się sprawdza. No, te obrażenia, powiem wam, są dobre. Co tu się dzieje? I znowu jestem przeciążony. Kurde, porażka. Karabin szturmowy ultra. To też ciekawe, widzę. Obrażenia 82. Obrażenia 58. Burza żywiołów, co to za osiągnięcie? Skąd to się to wzięło? Kurde, ale gości... Ej, dobra broń. Mocno obrażenia dodaje. Szybko przeładowuję. Ej, kurde, pół godziny zajęte. Ja pierdziu. Nic nie zrobiłem. Dobra, idźmy zrobić to zadanie, bo to... Dobra, broń tylko, że... No 24 sztuki... Kurczę, jakiej walki? O matko, ktoś tam jeszcze jest. Ajajajajaj, jaka paranoja. Ej, Max nie żyje. Nie, dobra, wstał. Ciastko kochanków. Sprzedałem nawet ten kapelusz, kurczę. Nie wiem, czy dobry pomysł to był, ale dobra, pierdzielić to. Czekajcie, skóra pierwotnego, naszyjnik. Skóra pszczóra.
To sobie zostawię, bo to będzie nam potrzebne chyba. No jednak powiem wam, żeby się przydał tutaj ten. Dwunasty, 11, 9. No. Zainwestować jeszcze perka w ten. Well done, Captain. Udźwig. Kurwa, jaka ta broń jest mocna. Aren't those cakes just about the cutest little things you ever see? The dust bat casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Nie ma za co. Nie powinnaś się już zacząć przygotowywać na spotkanie z Julie. Well, I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. Chodzi ci po głowie coś konkretnego? I don't have a head for fashion, and I can't really picture myself in something clean and pretty. There's this place I heard of in Byzantium, Jolicoeur's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. Dobra, zróbmy cięcie i ruszamy do Bizancjum. Tadam! Jesteśmy już na miejscu. Także w tym miejscu jesteśmy na mapie, wam pokazuję i zaraz... Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Wykonywałaś to wszystko z mojej postury, ta nieokrzesany podróżnik to ja. Celeste, you've done it again. I knew from the moment I laid eyes on you that I'd found my muse. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Zupełnie byś czytała mi w myślach. Darling, you and that brutish swagger of yours have been on my mind the moment you stepped into my studio. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Nie, dzięki. Ale w sumie jak... Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. Matko. Po co ci... po tym, że zobaczysz mnie w tych strojach. Chcesz podziwiać moją figurę, co? Nie dziwię ci się. Oh, you cad! You'll be the talk of Byzantium once I'm done with you. I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Czekajcie, bo kurczę, inne zadania żeśmy sobie aktywowali w tym momencie. I can't wait to see what you dredge up. Moja mechanika idzie na randkę i potrzebuje pięknego stroju.
You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word. Such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense. You're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation. Materials, labor, licensing and copyright. There. Perswazja. Mogę wyłożyć od siebie... O matko, 6000. Perswazja. Ona pracuje jako mechanik. Myślę, że ją stać. Dziewczyna chce zaimponować swojej prawdziwej miłości. Love? That's the ultimate luxury, darling. Love. Oh, gracious me. I don't get why that's funny, ma'am. Oh, my cherub. Who woos for love anymore? That's so... precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. There are some things I simply cannot skimp on, darling. Such a lovely young lady deserves the best. Now stand back. Back! I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in merely an hour. Kurczę, jakie długaśne zadanie, matko. And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. Dobra, mamy to. Co dalej z tym zadaniem? Porozmawiać z Parvati. O kurde, jakie. Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Dobra, musimy wrócić na statek. Zaraz zobaczymy, co z naszym zadaniem. Kurczę, pieczone, 40 minut zadanie. Please, would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves? Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Spotkałaś już tę automaszynę, co jeździ dookoła statku i brzęczy? Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. Czekajcie, co z naszym zadaniem? Porozmawiać z Parvati na statku. Gdy Parvati zbierze się w sobie, będzie mogła zaprosić Junlei na randkę na statku. Dowiedz się, czy jest gotowa. Parvati poprosiła cię o przybycie do pioniera, aby mogła zaprosić Junlei na randkę. Dobra. Matko, jakie zadanie. The Groundbreaker. All right. She's on her way. How do I look? Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, all right. Deep breath. Here I go. Ale co, ona się umawia z inną laską? Kurczę pieczone.
Ta gra. Jest trochę lewacka, wam powiem. Oh shit. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He was probably half as tall as I was. Uda się do kuchni, aby sprawdzić przebieg randki. Wydaje się, że Parvati i Julie świetnie się bawią. Powinnaś opuścić statek, aby mogły się sobą nacieszyć. Matko. Nah, he was never like that. Dobra, czekajcie, weźmę tą. Parvati ma się tutaj cieszyć, tak? Dobra, co z tym naszym zadaniem? Dobra, czekajcie, kolejne zadanie to weźmiemy od Eli. Hey, Captain. Next time we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Whoa, let's calm down. I'm not asking for a favor or anything. I'm just suggesting we stop by when we're in the neighborhood. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Yeah, exactly. Reconnect is a strong word. And, I was thinking you'd come too. Pewnie, możemy iść. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Nie prałeś, może masz coś z plamami krwi? You're the boss. Anything else? Dobra, wróćmy do Parvati i ruszamy do Bizancjum i zrobimy zaraz to drugie zadanie dla Eli. Mam nadzieję, że czasu starczy. Kurczę, 40 minut jedna misja, matko. I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. O te róbce. Okay. So I was watching this program. You know Princess of Hephaestus? That late show about the freak... Okay, Captain, she's gone. I'm near about vibrating. I'm so excited. So she got here, and, well, she sneezed. She said, wow, new soap? And I was like, yeah, rosish. Turns out it tickled her nose. Oops. And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, oh, real soft. Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, is that dustbat casserole? I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarch person. Czyli posiłek się udał, a deser? Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. Dobra. One of us has got to be. We're both... June's so reserved and I'm so shy. I worried if I never said anything, nothing would ever get said, you know? I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. To a big old stick in the mud like you, maybe.
Being honest is important to me, though, and June knows it. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! And then she sneezed again. On account of the flowery soap. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Hey, boss. I've been thinking... Matko. Matko. Misja ukończona. Boże, dobra. Przyziemna Krucjata. Eli nie odzywała się do rodziców od wielu lat i stwierdziła, że najwyższa pora do nich zajrzeć. Oczywiście twojej asyście. Dobra, ruszamy do Bizancjum. Ała. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Dobra, Eli idzie z nami i Felix. Rodzice Eli, proszę Państwa, tylko że to jest nie tutaj, tylko tu, o. There's my parents' place. Smell that? Mater Deo, trochę się cykam w sumie. Wow, Hawira. Marilyn, is that you? Laws, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. Miło Państwa poza, dziękujemy za tak serdeczne powitanie. Czujna podłoga, niezła hacienda. Może zabrać, przepraszam, może zabiorę sobie parę pamiątek. There you go again, Captain. Always menacing polite society. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Eli już chyba wyraźnie nakreśliła sytuację. Moglibyśmy już kończyć. Rzeczy samej, jak Arkadia, długa i szeroka, hartujemy miasto i zwracamy mienie prawowitym właścicielom. Are you trying to make me look bad? Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Słuchaj cierpliwie, nie możecie jej tak traktować. Przybyła długą drogę, żeby się z wami zobaczyć. I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. Chwila, moment. Te podłogi są nie tylko piękne, to najwyższej jakości marmur. He's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Dlaczego noszę wrażenie, że zbliżają się tu jakieś przeprosiny? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather substantial. You what? Of course. And we shall always harbor that joyful secret deep within our hearts. And you'll report it to the insurance company, right? It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice.
Chodźmy stąd, Eli. Mamy lepsze rzeczy do roboty niż gadanie z tą parką. No to im powiedzcie, że Eli wróciła. Będziecie na ustach całego miasta. That's the other problem. We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Shh! Someone could hear you. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Eli, czy już skończyłeś gadać z tymi palantami? Całkiem zabawna historyjka. Not until I get some answers. Couldn't you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here? Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Quietly, if you don't mind. Co z was za ludzie? Powinniście się wstydzić. Gdybyście lepiej znali swoją córkę, to widzielibyście, że zwrotu po cichu nie ma w jej słowniku. She hasn't changed a bit, I see. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Nie wiem jak ty, Eli, ale ja już chyba dojrzałem do zrobienia sceny. Let's just get out of here, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Hey, you got a minute? Ja cię pierdziu, jakie zadanie. Ponownie pogadaj z Eli. Let's talk outside. Kurde, jakie zadanie. Rozmowa mistrzowska, nie ma co. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either, the leather's fake but the scars are real, or, oops, did I just track awesome onto your rug? A może teraz mi zapłacicie i to z odsetkami? Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. Głowa do góry, zasługujesz na więcej. Naprawdę cię urazili, co? Tylko mi się tutaj nie rozklejaj. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know? And I've got a reputation to maintain. Przetaw to sobie we własnym czasie, ja tylko chcę wiedzieć, co teraz robimy. Hey, the last thing I want to do is sit around thinking about all this. I want to take action. I want to... Wait a second. What if I could get that money? I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Matko i córko, to jeszcze nie koniec. Przyziemna Krucjata, ale zadanie, kurde, bela. Dobra, zróbmy podróż.
Jedyny list w skrzynce jest zaadresowany do oddziału grupy ubezpieczeniowej Wielkiej Arkadii w Rostoce na planecie Monarch. Znać biuro firmy ubezpieczeniowej. To nie tutaj? Wiecie, bo to zadanie się nam tutaj... Załóż dla Eli fikcyjny rachunek beneficjenta polisy. Zrobiłem cięcie, jesteśmy na Monarch. Tutaj. Żeby to zadanie jeszcze dokończyć w tym odcinku. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Chcę zmienić beneficjenta polisy na życie Marlin Fenhill. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd, theoretically, add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Marlin Fenhill żyje. Weźmy daj zastraszenie, zrób to, bo zaraz będziesz zgłaszać własne roszczenie. Please. My policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well. I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Dobra. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Hey, you did the real work. All I had to do was not be dead. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Sure. You did my job, so here's your fee. Okej, dzięki, ale nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Could have fooled me with all your tough talk. What's gotten into you? Jestem moją przyjaciółką Eli, właśnie od tego są przyjaciele. Sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're getting hammered with you. Ja nie gadam, ja działam. Może zostawmy ten temat. Yeah. I'm not trying to get all mushy or anything. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Don't mention it. Really. This feels weird enough as it is. Moi drodzy, zadanie dobiegło końca, także kończymy ten materiał. Sporo doświadczenia nam wpadło. 2 długie zadania żeśmy zrobili, no ale się udało tutaj w godzinę wyrobić. To wszystko, trzymajcie się, piona.